ciężko. Dzisiaj zabieram Was na trening wytrzymałości szybkościowej. Znajdujemy się na 8 dni do startu w Mistrzostwach Europy i wykonujemy dzisiaj 10 km w lekkim progresie. Później szybka zmiana butów i otoczenia, stadion i dwie serie po 12 razy 200 metrów, około 2,30-2,40 na kilometr. Twarz chyba, nie? Dobra. Będę szybko biegał w tamtą stronę. Rozpoczynając ten trening wiedziałem, że raczej będzie on prosty i tego też się spodziewałem. Wcześniejsze wszystkie wytrzymałości tempowe, które biegałem na dłuższych odcinkach, na 400 i na 300, chodziły naprawdę gładko na niewiele wolniejszych prędkościach. Tutaj wprawdzie miałem biegać około 2,40, 2,30 na kilometr, czyli między 32 a 33 sekundy, ale nigdy nie było to dla mnie jakimś dużym utrudnieniem. Już jednak na samym początku tego treningu zacząłem czuć, że mój organizm nie współpracuje ze mną tak, jak bym chciał. Czułem ciężkość nóg, czułem taki charakterystyczny brak mocy, natomiast zwalałem to jeszcze na karp lekkiego zmęczenia dniami poprzednimi. Po kilku odcinkach jasne stało się jednak, że organizm daje znać, że coś jest tutaj nie tak. Nie na tyle oczywiście, żeby bardzo mocno zaburzyć moje zdrowie, ponieważ nie miałem ani gorączki, ani innych objawów oprócz lekkiego bólu gardła. Natomiast ten trening zamiast być lekkim, luźnym i bardzo łatwym, stał się dosyć wymagający, co zresztą widać po tętnie, które osiągam na 200, którego zazwyczaj bym nie osiągnął na tak krótkim odcinku. Jednakże jak widać, wszystkie praktycznie 200 biegam w tempie takim, jakie było założone, czyli poniżej 32 sekund. Tempo było naprawdę fajne. Odczucie mięśniowe w sumie też bardzo dobre, natomiast ogólne to odczucie z organizmu było naprawdę ciężkie. I tak jak możecie tutaj też zauważyć właśnie na tych wideo, że tętno naprawdę bardzo szybko, mocno skacze. To jest u mnie jeden z głównych objawów tego, że coś jest nie w porządku. Ta seria za mną. No i dzisiaj jest ciężko. Wyrabiam się w założeniach, ale mam jakąś lekką infekcję. No czuję, że jednak organizm jest trochę zmęczony, ale nie jest to takie zmęczenie, które totalnie mnie odcina, więc po prostu nie będę przyspieszał. Zostanę w tych założeniach około 31 sekund. No i Występując do drugiej serii wiedziałem, że czeka mnie nieco walki o utrzymanie tego tempa, natomiast nastawiłem się psychicznie dosyć dobrze. Muszę też powiedzieć, że druga seria wchodziła już trochę łatwiej niż pierwsza. Świadomość tego, że zostało mniej odcinków, jest zawsze naprawdę bardzo mocno ułatwiająca, jeżeli chodzi o trening. Jak widzicie, wszystkie 200 biegam w granicach 31-32 sekund. Na ostatnich kilku zejdę na nieco szybsze tempo. Natomiast średnia z całego tego treningu to było, uwaga, 31,4 sekundy, więc bardzo przyzwoicie.
Chociaż wiem, że w normalnych warunkach, gdybym czuł się całkowicie w porządku, taki trening cały byłbym w stanie biegać w granicach 30 sekund na jedną 200. Jest to natomiast świetna okazja do tego, żeby powiedzieć trochę o treningu mentalnym, ponieważ w trakcie takich aktywności właśnie najmocniej budujemy tą siłę. Nie wtedy, kiedy wszystko idzie idealnie, a wtedy, kiedy o każdy, nawet tak krótki odcinek, trzeba mocno walczyć. Ja w takich momentach skupiam się na zadaniu, na tym, żeby na tym konkretnym odcinku, na danym, na przykład odcinku danego odcinka też, czyli na przykład na jednej setce, utrzymać dane tempo. I jak widać, udaje mi się to perfekcyjnie. Pomimo tego, że czuję się już dosyć zmęczony, to jestem w stanie utrzymać całkowicie to tempo. I tak jak widzicie, trochę już zaczynałem przyspieszać. Te ostatnie 200 będą poniżej 31 sekund. Zauważcie też, jakie tętno osiągnę na tej ostatniej 200. To naprawdę wysoko, jak na tak krótki odcinek. Ciężko. Dziękuję kamerzyście za nagrywanie. Podsumowując, dzisiejszy trening wykonałem cały w założeniach, ale czułem się naprawdę bardzo kiepsko, porównując to do wszystkich pozostałych treningów wytrzymałości szybkościowej, gdzie biegałem dłuższe odcinki, co prawda oczywiście w wolniejszym tempie. Dzisiejszy trening był zdecydowanie najcięższy z nich wszystkich. Ale tak jak mówię, jest lekka infekcja. Mam nadzieję, że szybko się z niej wykuruje, bo już za tydzień start w Mistrzostwach Europy. Ogólnie forma jest naprawdę topowa, więc mam nadzieję, że na Mistrzostwach pokażę naprawdę duży gaz i będzie wszystko ok. Teraz idę odpoczywać. Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Pamiętajcie, komentujcie, dawajcie łapki w górę, polecajcie kanał dalej i do zobaczenia w kolejnych materiałach.